LA Shooting Brake. Według Mercedesa bezkompromisowy łowca, który poluje w miejskiej dżungli. Wygląda jakby był szybki? Tak naprawdę nie jest. Wygląda jakby był bardzo luksusowy? Z tym też nie jest tak różowo. Wygląda jakby był drogi. W rzeczywistości jest jeszcze droższy. Zapraszamy na pierwszy wideotest Moto pod prąd. Lecimy! Mercedes CLA 200 Shooting Brake. Mamy ten samochód od 3 dni, zrobiliśmy blisko 500 km. Udanie spędzony czas? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy udanie? Na swój sposób tak, na pewno ciekawie. Na pewno ciekawie. Tak jak ciekawy jest cały ten samochód. Zacznijmy może od wyglądu zewnętrznego, bo to jest chyba główna zaleta i główny czynnik, który skłania ludzi, żeby właśnie zdecydować się na CLA w tej wersji. Bez dwóch zdań. To auto nie zdobywa rozumu, zdobywa raczej serce, a najbardziej oczy kupującego. Bez dwóch zdań, pełna zgoda. Ja muszę powiedzieć, że zanim zaczęliśmy nim jeździć, przed dzień testów zacząłem go sobie oglądać w internecie, obserwować zdjęcia. Podobał mi się, ale jakiegoś piorunującego wrażenia na mnie nie zrobił. Natomiast na żywo ten samochód jest po prostu przepiękny, jest obłędny. Jak zobaczyłem go pod salonem Mercedesa, no to naprawdę urzekł mnie momentalnie. I nawet pokuszę się o takie stwierdzenie, że na chwilę obecną jest to najlepiej wyglądający kombi na rynku. Bez dwóch zdań. Po pierwsze, nie byłbym aż tak optymistyczny w stwierdzeniach. Okej, auto jest bardzo ładne, ale czy przepiękne? To bym się trochę kłócił. Jest. Na pewno może się podobać. Jest ale przepiękne. Powiedziałeś coś jeszcze, że to najlepiej wyglądające kombi na rynku. A ja pytam, czy to w ogóle jest kombi? Moim zdaniem nie. To jest shooting brake. Możecie spytać, co to za wymysł? Otóż tłumaczę. To nie jest nowy wymysł. Auta nazywane shooting brake pojawiały się już na początku XX wieku, blisko 100 lat temu. Głównym ich zadaniem było dowiezienie właściciela takiego samochodu na polowanie, razem z jego strzelbami i psami. No dobra, czyli to też jest shooting brake. Strzelby do tyłu wejdą, natomiast... Z psem już bym uważał. Węże jest trochę zbyt ładne. Szkoda trochę samochodu, można. I w teren też za bardzo chyba się tym samochodem nie wiedzie. Właściwie jedyne polowanie, na które możemy się wybrać tym autem, ale jest duża szansa, że będzie udane, to polowanie na dziewczyny pod nocnym klubem. Natomiast na zwierzynę, no nie radzę. Przy tym profilu opon, przy tym prześwicie, nie bardzo. Zgadza się. Niesamowicie podoba mi się i tak jak już mówiłem, urzekła mnie od początku linia boczna tego samochodu. Bardzo wyraźnie podkreślona, pięknie opadająca linia dachu, agresywny przód, seksowny tył, no czego chcieć więcej? Kiedyś słyszałem, że ta linia boczna wygląda trochę tak, jakby ktoś na zwykłe kombi po prostu nadepnął. Okej, a ja z drugiej strony... Inni mówią, że to karawan pogrzebowy. Inni właśnie mówią, że to karawan pogrzebowy i teraz do tych, którzy tak uważają, moi drodzy, nawet jeżeli ten samochód wygląda jak karawan pogrzebowy, to w ostatnią drogę mógłbym się czymś takim wybrać. Naprawdę, to absolutnie bym się nie obraził, no ale okej. Jeszcze kończąc tak aspekty wizualne, niesamowite jest to, w jaki sposób ten samochód przyciąga uwagę, bo przyciąga uwagę bardzo, jak magnes, ale nie robi tego w taki pretensjonalny, taki ordynarny, krzykliwy sposób. Tu bym się kłócił, zwłaszcza z tymi felgami. Okej, ale no to bez felg. To nie jest Lambo, za którymi, wiesz, odwracasz się, bo no widzisz te kanciaste kształty i wow. To jest niezwykle elegancki wygląd, dystyngowany. Ten samochód jest tak niesamowicie wyważony. Właśnie przykuwa uwagę
pięknem, nie agresywnością, nie sportem, po prostu pięknem. Ja się nie zgadzam, moim zdaniem jest trochę zbyt ostentacyjny, trochę za bardzo bije po oczach, ale okej, to kwestia gustu. Natomiast pomówmy o wnętrzu. Tak jest, tu będziemy chyba trochę bardziej zgodni. Wnętrze jest niezłe, projekt wnętrza jest bardzo ładny. Bardzo fajny design. Kratki nawiewu, tutaj te karbonowe akcenty, no i pomarańczowe przeszycia, które też wchodzą w skład tego pakietu Orange. Przejdźmy Wygląda do meritum. ładnie. Wygląda ładnie, jak z jakością, bo tutaj uważam, Tu jest słabo. Tu jest różnie. No, też masz dzisiaj tendencję do wygłaszania strasznie skrajnych opinii. Nie jest słabo, ale jest nierówno. Niektóre części deski rozdzielczej wykończone są super, a inne troszeczkę gorzej. No powiedziałbym nawet, że w sposób być może trochę nieprzystający do klasy tego samochodu. A ty za bardzo może trochę bronisz w drugą stronę. Ja uważam, że naprawdę nie spodziewałbym się czegoś takiego. Ergonomia, design, wszystko w porządku. Wygląda to fajnie. Nie wiem, czy mikrofony to uchwycą, ale trzeszczenie plastików, bardzo twarda deska w zasadzie. Ale kto normalny maca deskę i jeszcze na nią szarpie, żeby trzeszczała? No, myślę, klienci Mercedesa oczekują jednak, żeby wykonanie było jak najlepsze. No, dla porównania, jeździłem ostatnio w BMW, można powiedzieć podobnej klasy. Tam deska rozdzielcza była zdecydowanie większa. Tutaj pod spodem czujesz, że masz naprawdę bardzo twardy plastik. To jest przynajmniej moje odczucie. Moim zdaniem liczy się po prostu to, że to wszystko całkiem dobrze wygląda. Chociaż można się kłócić co do ekranu tutaj, nawigacji, multimediów. Niektórzy mówią, że wygląda jak przyklejony na gumę do rzucia tablet. Chyba mają trochę racji. Co jeszcze mi troszeczkę przeszkadza, że tutaj aż prosi się o dotyk rękoma. Ty chciałbyś to przesuwać tak jak zwykły tablet, a niestety system sterowania, no tutaj też mogę powiedzieć, do BMW-wskiego, BMW-wicowego iDrive'a sporo brakuje, więc to moje odczucia. Natomiast no, wygląd super. Skoro jesteśmy już w środku, pomówmy jeszcze chwilę o przestronności. No to tak, pierwsze moje wrażenie, gdy wsiadłem do tego samochodu, jest klaustrofobicznie. Małe okienka, mało miejsca na boki, mało miejsca nad głową, zabiera je jeszcze trochę szklany dach, który jest tu zamontowany. No dobra, potem trochę się przyzwyczaiłem, natomiast z widocznością ten samochód nie grzeszy. No, Z tyłu, też prawda. z tyłu nie ma zbyt dużo miejsca, lepiej, żeby wasi pasażerowie nie byli zbyt wysocy. Bagażnik, ok, nie jest najmniejszy, strzelby na polowanie się zmieszczą, ale wyjazd na wielkie wakacje może stanąć pod znakiem zapytania. No, z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, jak ten samochód mi się podoba, ja akurat to mogę mu wybaczyć. Zresztą umówmy się, nie do końca rozumiem ludzi, którzy zachwalają jedną rzecz, a potem wynikające z tego wady z kolei traktują jako coś, czego się nie da w ogóle, wiesz, łyknąć. Rozumiem, do czego pijesz. Tak, samochód świetnie wygląda, no ale widoczność jest Tego beznadziejna. samochodu nie kupuje się dla praktyczności. Jasne, jak już że tak. mówiliśmy, on zdobywa serce bardziej niż rozum. No i to wychodzi mu dobrze. Silnik. Ok, to na początku wyjaśnię. Samochód nazywa się CLA 200 Shooting Brake, to znaczy to 200. Mogłoby się wydawać, że to pojemność silnika, że on ma 2 litry. A nie ma. Nie ma. Dawno odeszły czasy, kiedy pojemność skokowa silnika znajdowała swoje odzwierciedlenie w nazwie samochodu. Niestety. Niestety albo stety, tutaj jest w każdym razie silnik o pojemności 1,6 litra, do tego turbina, moc no, mało imponujące, 156 koni mechanicznych. Wyniki na papierze, osiągi nie wydają się tak złe, poniżej 9 sekund do setki, ale przyznam, że po pierwsze wygląd tego samochodu obiecuje sporo więcej, po drugie odczucia ze środka są trochę gorsze. Tutaj również pełna zgoda. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że jestem takim człowiekiem, który ma pewną awersję do szeroko pojętego pozerstwa i ten samochód jest trochę pozerski, bo wygląda na bardzo, bardzo wiele, obiecuje wyglądem bardzo, bardzo 400 wiele, koni, coś a w takiego. rzeczywistości mało co idzie jakby w parze z wyglądem i to, co ten samochód sugeruje. Tego mi brakuje. Uważam, że ten silnik to troszeczkę takie nieporozumienie ze strony Mercedesa. Następna jednostka, 250 koni, 250 model oznaczenia CLA 250. i 211 koni. Tak jest. To powinien być najmniejszy silnik w tym samochodzie i byłoby super. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Zwłaszcza, że trochę winy tutaj za ogólne wrażenia z jazdy ponosi skrzynia biegów. Ma 7 biegów, jest dwusprzęgłowa, ale ma trochę na sumieniu. No i teraz co do tych skrajnie wygłaszanych emocji. Mikołaju, jaka jest skrzynia biegów w tym samochodzie? Tak obiektywnie. Dyplomatycznie powiem, że tandem silnik i skrzynia nie do końca się ze sobą dogaduje.
Okej. Ja myślę, że mówią w innych językach. Tak? Przepraszam, ja wiem, że idę strasznie po bandzie, ale po raz kolejny zobaczycie na samym końcu, do czego piję. To jest drogi samochód i to jest samochód spod znaku Srebrnej Gwiazdy. Pewnych rzeczy nie powinno tutaj być. Dla mnie ta skrzynia biegów jest troszeczkę zbyt szarpiąca, nieokrzesana, w trybie sportowym mocno potrafi ubić nam kręgosłup. Z kolei w trybie ekonomicznym jest ospała, zaspana, kickdown z dużym opóźnieniem. Tryb manualny to samo, czy w jedną, czy w drugą stronę. Reakcja przychodzi po, nie wiem, 2 sekundach. Z całym szacunkiem, myślę, z całą odpowiedzialnością możemy tak powiedzieć. Jest pyknięcie raz, 2, zmienił bieg. No to jest, nieporozumienie, sorry. Do spokojnej jazdy wystarcza. Tak. Natomiast wygląd auta, po raz kolejny powtórzę, każe nam podejrzewać, że tu nie o spokojną jazdę chodzi. Tak, obiecuję zdecydowanie więcej. Również pełna zgoda. Późno w nocy wczoraj jeździłem tym samochodem po mieście, to był taki typowy cruising, super, to auto płynie. Natomiast jak chcemy coś zrobić więcej, ta skrzynia się gubi. Ja apeluję do wszystkich ludzi, którzy chcieliby kupić ten samochód. Jest dostępny manual i tak długo, jak nie sprawia Wam żadnych problemów synchronizacja ruchu obu nóg i prawej ręki, bierzcie koniecznie manual, bo to da Wam 100 razy więcej frajdy z jazdy. Zgodzisz się? Zgodzę się i jedźcie pojeździć po zakrętach, bo zawieszenie naprawdę daje radę. Jest fenomenalne. Trochę gorzej na dziurach, jest twardo, no ale znowu, nie ma co narzekać, jest ciasno, jest twardo, jest mało miejsca, ale to taki samochód. Coś za coś. Pięknie wygląda, słaba widoczność. Twardawy, ale świetnie się prowadzi. Przechodząc w takim razie dalej, żeby nie wyszło z tego Bóg wie ile, konkurencja tego samochodu. Z kim to auto tak w zasadzie konkuruje? Z samym sobą. Największym wrogiem tego Mercedesa są lepsze Mercedesy. Tak jest. Czyli mocniejsza wersja CL-a. Inaczej zestawiona jest za podobne pieniądze. Tak, ja bym sobie odpuścił, mimo że pakiet Orange Art Edition jest fajny, fajnie wygląda, to ja bym go poświęcił na rzecz po prostu mocniejszego silnika. Napęd na 4 koła też by się sprawdził, uważam. Sprawdziłby się, chociaż nie jest artykułem pierwszej potrzeby. A jeśli już, no to właśnie z mocniejszym silnikiem, bo pamiętajmy, że napęd na 4 koła jednak troszeczkę osiągów nam odbiera. No to cena, meritum, bo to chyba interesuje wszystkich najbardziej. Mikołaj, ile kosztuje ten samochód? Dokładnie ten egzemplarz kosztuje 251 700 zł. 250, to jest ćwierć miliona złotych. niepojęte, to jest po prostu niepojęte. Przepraszam, że to powiem, ale w życiu bym takich pieniędzy w tak skonfigurowanym aucie nie wydał. Na CL-a Shooting Breaka, właśnie z mocniejszym silnikiem, manualem i napędem na 4 koła, naprawdę bym się Nie musisz zastanawiał. przepraszać, ja też bym tego samochodu nie kupił. Za tyle można, nawet powiedziałbym, że trochę poszaleć z opcjami i kupić CL-a Shooting Brake, ale w wersji 45 AMG, Tak. albo w ogóle inny model. Za tyle można kupić bardzo ładną C-klasę kombi z mocnym silnikiem, dużo mocniejszym niż tutaj. Gdybyśmy wzięli pod uwagę auta, na przykład roczne, można by kupić nawet CLS-a Shooting Brake. Zgadza się. I to jest jeszcze ładniejszy samochód. To jest jeszcze ładniejszy samochód, Jeszcze bo jest ładniejszy. dłuższy, jest bardziej proporcjonalny. No cóż, Jak w killerze. Zawsze. Zawsze CLS-a. Lepszy samochód, fajniejszy. Naprawdę, wygląda dużo lepiej. No to na sam koniec, ponieważ nie wszystko można idealnie określić słowami, czasami lepiej zobrazować to na liczbach. Mikołaj, jaką temu autu dajesz ocenę, dlaczego i czy byś je kupił? Umówmy się może na jakąś skalę, załóżmy od 0 do 10. 0 to jest największy gniot, jakim w życiu jeździłeś, a 10 to auto marzeń. okej, to nie jest gniot i to nie jest auto marzeń. Moja ocena to 6,5. Bo to auto ma swoje zalety i to całkiem spore. Świetny wygląd, prowadzenie i to, że po prostu przyjemnie się w nim przebywa, ale ma też wady. Mówiliśmy o silniku, mówiliśmy o skrzyni, dlatego 6,5. A czy bym je kupił? No cóż, musiałbym się pobawić konfiguratorem, na pewno wziąłbym mocniejszy silnik, pomyślałbym nad inną skrzynią biegów, bo jest jeszcze manual i pomyślałbym też nad konkurencją, musiałbym się przejechać i dopiero wtedy zadecydować, ale na pewno nie za takie pieniądze. To jest naprawdę hot price. No to tak, ja z większością rzeczy się zgadzam, ale ocenę dam nieco mniejszą. Z mojej strony będzie 6. Dlaczego? Bo zacznijmy od podstaw. Po pierwsze, to jest Mercedes. Po drugie, kosztuje ponad 250 000. A po trzecie, ja mam do niego bardzo ambiwalentny stosunek. I to chyba mówi najwięcej. Wiele rzeczy mi tutaj nie pasuje do całej filozofii marki i gryzie się ze sobą, więc no nie. Czy bym je kupił? Na pewno inaczej skonfigurowany, jeżeli już. A za te pieniądze i tak bym szukał gdzieś u konkurencji, najprawdopodobniej w Bawarii.
bo do tej marki mam dużą słabość. Myślałem, że masz słabość do kij. No dobra, teraz jeszcze moja kolej. Okej, dobra, kiedyś cię zemszczę. Jak tutaj wyłączyć ESP, kurde? 71 czy 76? 76. Można wybierać pomiędzy następującymi statusami ESP. ESP jest włączony, ESP jest wyłączony. Czy nie można było tutaj zrobić jednego guzika, tak jak jest w 99% samochodów? Ustawienia pojazdu. Oświetlenie. Opóźnienie wyłączenia oświetlenia. Oświetlenie ambient color. Czy ja w menu pod tytułem pojazd mogę ustawić tylko światło w tym pojeździe? Nie da się.